W poprzednim odcinku przeżyliśmy sztorm w porcie. Było ciężko, ale burzę udało się przetrwać bez strat. Poranek. Po wczorajszej burzy ani śladu, może tylko dodatkowe cumy, które przestraszeni żeglarze podali na ląd w nocy. Spokój i niespieszność na wodzie i na lądzie. Tylko na horyzoncie widać obóz, gdzie mieszkają przybysze spoza Unii Europejskiej. A my płyniemy dalej w kierunku wyspy poławiaczy gąbek, Kalymnos. Więc płyniemy. Tym razem płyniemy na Kalymnos. To jest taka wyspa tuż obok Leros, na południe od niej. Niestety wiatr mamy południowy, więc płyniemy na południe, więc będziemy mieli troszkę dziób, wiatr, więc się zastanawiamy, jak to rozwiązać i zobaczymy, jak się będzie płynąć. Mamy oczywiście kamizelki na sobie. A wczoraj przeżyliśmy wieczorem burzę w porcie i niestety stanęliśmy może w nie najszczęśliwszym miejscu, bo stanęliśmy w takiej sekcji portu, gdzie nie ma mooringów i trzeba stawać na kotwicy. Więc mieliśmy troszkę zabawy. Niestety silnik musiał pracować przez z godzinkę chyba, dość mocno do przodu, tak żeby nas nie cofnęło, ale pozakładaliśmy cumy. Nawet w sumie można powiedzieć, że te inne łódki, które o nas stały, miały troszkę gorzej, bo jedna to nawet troszkę sobie uszkodziła rufę. Ale jesteśmy dobrej myśli i płyniemy dalej. Marcin mówi, nagraj się, pokaż, jak wygląda zmarnowany człowiek. Tak. Mamy nieoczekiwany manewr. Odbijacz za burtą. Bo nam wyleciał. Więc odwiązywałem odbijacz i po prostu mi wyleciał z ręki.
więc no, to ratujemy. To ratujemy. Zaraz uratujemy. Mamy za 10 euro. Taką kartę ma plastikową, którą tam odpali i będziemy mieli. Wyspa Kalymnos i jej stolica Potia wtulona w otaczające zatokę skały. Miasto w przyblakłych kolorach ochry, błękitu i żółci prezentuje się elegancko. Ponad miastem góruje kościół Agios Savas. Święty Sava jest patronem wyspy. Spogląda ze szczytu skały na podopiecznych. Kalymnos słynie z naturalnych gąbek. Spotyka się je tu na każdym kroku, a to dlatego, że przez wieki mieszkańcy trudnili się ich poławianiem. Poławianie gąbek to intratne, ale i niebezpieczne zajęcie. I tak Kalymnos nazywano Wyspą Wdów. W latach 80. XX wieku kolonia gąbek została zdziesiątkowana przez epidemię. Ale mieszkańcy wciąż są dumni ze swojej historii i tradycji związanych z połowem gąbek. Dzisiaj 28 października, w Grecji wielkie święto. Ochi. Jest 10:30 i już widzimy, że zmierzają bardzo ładnie ubrani ludzie w kierunku gdzieś tam będzie parada. Zaraz i my pójdziemy. Słychać też bębny, jakieś trąbki, już się przygotowują uczestnicy parady. A dlaczego święto Ochi jest świętem Ochi? Czyli nie! 28 października 1940 roku Mussolini zażądał od Grecji możliwości przeprowadzenia swoich wojsk. I wtedy premier Ioannis Metaxas powiedział Ochi, czyli nie. Tym samym Grecja przystąpiła do działań wojennych. Grecy są bardzo dumni z tego wydarzenia i ze swojej postawy w tamtym czasie. No i właśnie idziemy świętować. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Προσώπηση της Ελληνικής Λύσης. Wszyscy elegancko ubrani, nawet jakieś cekiny widziałam. No i myśmy też nie wypadliśmy z rodze spod ogona, proszę bardzo. Włożyliśmy koszulę. Co prawda spodnie złachane, więc ubraliśmy się jak na conference call. No ale nie było wyjścia. Jesteśmy na łódce, no i tak wyszło. Ale w kamerze widać tylko koszulę, więc conference call. No i parada się skończyła. Wróciliśmy na łódkę, a cała reszta poszła do tawern. Teraz tawerny aż huczą, wszystkie stoliki zajęte. Całe rodziny siedzą razem. Dzieciaki w strojach galowych albo ludowych, w których wystąpiły na paradzie.
mamy wystrojone w butach na obcasach. Mamy w Grecji takie parady 2 razy w roku. Myślę, że to wspaniały element wychowania obywatelskiego. Dzieciaki przygotowują się skrupulatnie razem z nauczycielami do takiej parady, przygotowują stroje. Część dzieciaków występuje w strojach ludowych, pięknie skrojonych, pięknie przygotowanych, starannie. Część w strojach galowych, wszystkie wyglądają tak samo. No i potem maszerują wzdłuż tłumów, które wiwatują, klaszczą. I klaszczą nie tylko rodzice, chociaż może rodzice najgłośniej. Coraz słychać gdzieś z boku: halo, Eleni, brawo, brawo, Eleni! I wyskakuje rodzic i robi zdjęcia, a policjant spokojnie odsuwa rodzica. Spokojnie, spokojnie, panie Kostas, spokojnie, żeby nie przeszkadzał przejść grupie. I tylko widać, jak na jednej twarzy tejże Eleni przemyka lekki uśmiech, no bo przecież nie wypada śmiać się w tak reprezentacyjnym czasie. Tak właśnie dzieciaki uczą się patriotyzmu, wspólnoty, przynależności. Mogą się zdarzyć czasem takie sytuacje, że jest bardzo rano i nie chcecie nikogo budzić, no i są dobre warunki i chcecie po prostu sami odpłynąć z portu. No, więc ja dzisiaj chciałem spróbować właśnie takiego manewru. Wiatr jest, no, troszkę jest z boku wiatr, więc może nie są takie idealne warunki, no ale wokół mnie nie ma za bardzo żadnych jachtów, więc jest bezpiecznie. Plan jest taki, że oddam cumy, włączę oczywiście silnik, oddam cumy, ustawię odpowiednio ster i lecę na dziób po to, żeby podciągać kotwicę. Powinno się udać. My tu gadu, a tu w międzyczasie przypłynął nam obok taki kapitan Adonis z turystami. No i wygląda na to, że też Jack Sparrow przypłynął chyba, albo kapitan Hook. No więc zobaczmy, no wiatr jest taki boczny z prawej burty od 4 do 10, więc jak przywieje, to nie będzie fajnie. No więc jest szansa, że mi rufę odbije w lewo po prostu. No, więc muszę być na to przygotowany. No więc zaczynam oczywiście od zdjęcia cumy jednej. Jedna jest cuma zdjęta, więc w zasadzie ona i tak nie była potrzebna. Pamiętamy o włączeniu silnika. Poczekam też na taką sytuację, że będzie mniejszy troszkę wiatr. A ta cuma już jest gotowa do oddania. Napędzę. No i już, wystarczy. Łódka leci do przodu. No to teraz lecę i podnoszę łańcuch. No ten łańcuch nas troszkę podciągnie. No rzeczywiście, tak jak myślałem, rufę nam zarzuca troszkę w prawo. Już minęliśmy linię jachtów, więc sytuacja jest bezpieczna. No dobra, tę kotwicę mamy na pokładzie, no to lecę do steru, no. No, łódka mi odkręca. Trochę wiatr zepchnął, bo się zrobiło nawet ponad 10 przez chwilkę. No, ale jesteśmy już odczepieni. Kotwica na pokładzie, cumy na pokładzie. Wszystko jest dobrze. A załoga niech sobie śpi dalej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.